Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho i po długich miesiącach oczekiwania w końcu znamy ceny. W zasadzie nie tylko jedną cenę, ale ceny gry Sparking Zero. Ostatnio, kilka dni temu, pojawił się nowy trailer właśnie związany z grą Sparking Zero i dowiedzieliśmy się, że gra Sparking Zero premierę będzie miała nie 1 października, tak jak to przedstawiały jakieś nieoficjalne przecieki, tylko 11 października. Także 4 miesiące od dzisiaj praktycznie, no chyba że widzicie to nieco wcześniej. Ja generalnie miałem zamiar wrzucić ten film chwilę po wydaniu tych newsów, ale byłem na bachanaliach, także jak nie wiecie, to są takie juwenalia, tylko że w Zielonej Górze, więc wybaczcie mi, że wrzucam wam to dopiero dzisiaj, ale tak się składa, że akurat dzisiaj, czyli 11, 4 miesiące do premiery gry. Zaraz wam powiem, jak wyglądają szczegóły odnośnie tych zapowiedzi, ponieważ dużo rzeczy się dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się, co będą zawierać paczki, co będą zawierać te zestawy, które będzie można kupić, ile będą kosztować i tak naprawdę już teraz można kupować grę w przedsprzedaży, a gra będzie dostępna w 4 wersjach i są to wersje, które moim zdaniem, zgodnie z oczekiwaniami, nie są zbyt tanie. Przygotowałem sobie te wszystkie informacje, które pojawiły się w internecie, także na początku przedstawię wam ceny i co zawierają poszczególne zestawy, które można kupić. Potem powiemy sobie o tym, co będzie w grze, co dowiedzieliśmy się kilka dni temu właśnie poprzez ten trailer i na końcu przeanalizujemy sobie ten trailer, ale zaczniemy od tego, co prawdopodobnie większość z was interesuje najbardziej, czyli ceny. Tak jak powiedziałem, gra będzie dostępna w 4 wersjach i będzie ją można kupić na PlayStation 5, na Xboxy serii X i S, a także na PC-ty. Będzie można w nią grać poprzez Steam. Każdą z tych 4 wersji gry, na każdą z tych 3 platform, które wymieniłem, można kupić już teraz w przedsprzedaży, a jeśli chodzi o to, ile one kosztują, wersja standardowa kosztuje 299 zł. Wersja Deluxe, czyli kolejna w kolejności, 429 zł. Wersja Ultimate, czyli trzecia, 469 zł i jeśli chodzi o najlepszą wersję Premium, zaraz przejdziemy do tego, dlaczego ona jest taka droga. No tutaj akurat jeśli chodzi o ceny, nie ma tego dostępnego na Steamie już w przeliczeniu na złotówki, więc bazuję na danych, które są na oficjalnej stronie Bandai i tam widnieją albo ceny $230, albo cena 200 euro i to jest kwota w okolicach 900 zł. I zaraz dowiecie się, dlaczego ta wersja Premium jest tak droga, ale przejdziemy sobie od tej podstawowej. Wersja Standard, czyli ta, która kosztuje praktycznie 300 zł bez złotówki. Mówię tutaj o cenach, które już są oficjalnie dostępne na Steamie. To są ceny, które już możecie dzisiaj zapłacić, jeśli kupicie sobie w przedsprzedaży. Wersja standardowa po prostu zawiera grę, pełną wersję gry i to wszystko. Jeśli chodzi o wersję kolejną, czyli wersję Deluxe kosztującą 429 zł, mnie ta cena trochę przeraża, powiem szczerze, ale ja bym celował właśnie akurat w tę wersję. Potem wam już wytłumaczę dlaczego, na samym końcu wam powiem, jak ja się na to wszystko zapatruję. Wersja Deluxe ma oczywiście pełną wersję gry, ma przepustkę sezonową z dostępnymi 3 dodatkami, 3 DLC. Te DLC, które już wiemy, na czym będą polegać, to są Dragon Ball Super Hero, czyli film z gammami, Orange Piccolo, Gohanem Bestią, oraz drugie DLC związane z Dragon Ball Daima, czyli z serią, która tak naprawdę jeszcze nie miała premiery, no ale podejrzewam, że i Sparking Zero i Dragon Ball Daima będą miały premierę praktycznie w jednym okresie, może nawet podczas jednego miesiąca, więc będzie tak to wyglądało. I trzecie DLC, jeszcze nie wiadomo co to będzie, ale właśnie wersja Deluxe ma tę przepustkę sezonową, nawet z tego co widzę, z wczesnym dostępem do tych 3 DLC, które mają ponad 20 grywalnych postaci. Co jeszcze jest w wersji Deluxe, bo to nie jest wszystko, bonus w postaci przywoływalnego Shenlonga. Nie wiem do końca na czym to będzie polegać, być może to będzie na przykład polegać na tym, że będzie to jakaś rzecz kosmetyczna, którą będziecie mogli pokazać w grze, którą będą widzieli inni gracze, a może na przykład będzie tak, że każdy gracz, który ma możliwość przywołania tego Shenlonga, będzie mógł go przywołać, a Shenlong spełni jedno na przykład z 3 życzeń, prawda? Albo spełni wam jakieś życzenie i będziecie mieli dodatkowy content w grze. Nie wiem na czym to polega, więc póki co to są tylko spekulacje z mojej strony. No i rzecz, która praktycznie oprócz tych dodatków, tych DLC, podoba mi się najbardziej, czyli dostęp do gry 3 dni przed premierą, czyli jeśli u nas 11 października, 8 października podejrzewam, że już będzie można grać, jeśli zakupicie wersję Deluxe albo zakupicie wersję
Ultimate, do której teraz przejdziemy, 469 zł, czyli 40 zł więcej niż wersja Deluxe. No i tutaj oczywiście mamy to co wyżej, czyli wszystkie rzeczy, o których do tej pory powiedziałem, czyli gra 3 dni wcześniej, pierwsze 3 DLC z wcześniejszym dostępem, Shenlong oraz następujące bonusy, które są tylko dla wersji Ultimate, póki co przynajmniej. Specjalna paczka z kostiumem dla Goku z wersji Dragon Balla Super, który będzie trzymał długokrótek. Dodatkowo zestaw emotek głosowych, dodatkowo 2 tła dla kart gracza, cokolwiek to znaczy, oraz 1 przedmiot do personalizacji. Cokolwiek też to znaczy, ale oczywiście możemy się domyślić, że są to jakieś rzeczy oczywiście, które już będziemy mogli, z których będziemy mogli korzystać w wersji cyfrowej, w grze. Coś tam będzie można ze swoimi postaciami robić. No i tutaj ten specjalny bonus również obejmuje przywoływalnego Super Shenlonga. Nie zwykłego zielonego ziemskiego Shenlonga, tylko Super Shenlonga. Być może to będzie, tak jak powiedziałem, wersja kosmetyczna, w sensie jakaś rzecz kosmetyczna, że będzie się na przykład przy was pokazywał jakiś Shenlong i inni gracze będą mogli podziwiać was, że kupiliście droższą wersję gry. A może będzie tutaj większy jakiś haczyk albo jakiś większy bonus związany z tym, że te smoki będą spełniać jakieś życzenia. Tak czy inaczej, to jest wersja Ultimate, no i teraz przechodzimy do tej wersji Premium, absolutnie wykokszonej wersji, która jest praktycznie 2 razy droższa niż to, o czym do tej pory mówiliśmy, ponieważ Ultimate kosztowało 470 zł, no i tutaj ta wersja Premium prawie 900 zł. Oczywiście tutaj to zależy od kursu, prawda? No bo nie mamy oficjalnej ceny na Steamie, tylko mamy możliwość zamówienia tej wersji Premium tak naprawdę na stronie Bandai Namco, gdzie są albo dolary, albo euro, ale przejdźmy do tego, co ta wersja Premium zawiera. Oczywiście możemy się domyślić, że wszystko to, co do tej pory i z wersji standardowej, Deluxe i Ultimate, ale dodatkowo dostajecie statuę, fizyczną statuę z podanymi rozmiarami, które są tam oczywiście widoczne, z Brolim i Goku. No jest to niekanoniczna walka, bo Broly w pełnej mocy nie walczył z Goku w Ultra Instynkcie, ale jest to świetna statua, wygląda naprawdę na solidną. Dodatkowo karta soczewkowa z kodem voucherowym do odebrania cyfrowej zawartości, o której mówiłem, czyli tak naprawdę, jeśli kupujecie wersję Premium, to dostajecie pudełko, grę w pudełku, tylko że żebyście mogli to jakby mieć na Steamie, bo oczywiście wersja Premium też jest do kupienia na Steamie. No jeśli kupujecie wersję na PlayStation 5 albo na Xboxa, to rzecz jasna dostajecie wersję w pudełku, no ale jeśli kupicie wersję na Steama, czyli tak naprawdę no gry na Steamie się kupuje powiedzmy w wersji cyfrowej, to też dostajecie to fizycznie, a kod do generacji powiedzmy gry w Steamie, do aktywacji gry jest dostępny na takiej karcie, którą jak się przewróci, to się pokazują różne obrazki, taka karta soczewkowa. Nie wiem, jak to powinno się normalnie tłumaczyć, to jest takie robocze tłumaczenie, ale wiecie, o czym mówię. Dodatkowo Steelbook, czyli takie metalowe pudełko z alternatywną grafiką przedstawiającą starcie Goku i Vegety w formach Blue, którą możecie zobaczyć tutaj na waszych ekranach. Dodatkowo 2 dwustronne metalowe zakładki możecie sobie... Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo fani Dragon Balla przecież są na bakier z czytaniem, to nie wiem, co oni mogą sobie zakładać. No książki raczej nie, ale jakbym ja taką miał, to pewnie bym się nie drapał po plecach. Żartuję. Idziemy dalej. 4 ekskluzywne karty do gry Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Jest to gra, o której już mówiłem, którą już nagrywałem, która jest u mnie na kanale. Oczywiście, jeśli nie znacie, to wam polecam sobie zapoznać się z tą gierką. Jest to karcianka, powiedzmy taki odłam od Dragon Ball Super Card Game. No i tutaj mowa o 4 ekskluzywnych kartach w formie fizycznej, no bo w tę grę można również grać, powiedzmy, na żywo z innymi graczami. Dodatkowo, niezależnie od tego, jaką wersję wybieracie, czy standardową za 300 zł niecałe, czy premium za niecały 1000 zł, zakup jakiejkolwiek wersji w przedsprzedaży, czyli już teraz, gwarantuje wam następujące bonusy. Dostęp do ekskluzywnej postaci, nowej, grywalnej postaci, której jeszcze nigdy nie było w serii Budokai Tenkaichi i zostanie ona pokazana kilka dni przed premierą. Takie informacje można było tam wyczytać z włoskiego tłumaczenia. Takie tam informacje padły. Oczywiście, co to będzie za postać, nie wiadomo. Jeśli chodzi o to, czy to będzie postać, która będzie ekskluzywna, tak jak na przykład dla Dragon Ball Legends ekskluzywną postacią jest Charlotte, prawda? Jest to postać, która się w mandze nie pojawiała. Czy będzie to na przykład Gohan Bestia, prawda? Gohana oczywiście znamy, ale wiadomo, że Gohana Bestii nigdy nie było w poprzednich wersjach, no ze względu na to, że jeszcze wtedy nie było Gohana Bestii, w ogóle nie było Dragon Balla Super. Więc można to zinterpretować na 2 sposoby, aczkolwiek ja uważam, że skoro Budokai Tenkaichi, no tak naprawdę Sparking Zero, no wiadomo, że jest to jakby kontynuacja poprzedniej serii, ale nazewnictwo wygląda jak wygląda,
oni za jedną postać uważają jakąś osobę w danej transformacji. Dlatego na przykład Goku z Dragon Balla Z i Goku z Dragon Balla Super to są dwie różne postacie. Goku w Super Saiyanie i Goku w bazowej formie to są też dwie różne postacie. Więc być może postać, której jeszcze nigdy nie było w serii Budokai Tenkaichi, to może być na przykład, nie wiem, Goku w Ultra Instynkcie Omenie, albo Gohan Beast, albo coś takiego. Także odnośnie tej ekskluzywnej postaci jeszcze nic tak naprawdę nie wiemy, ale to nie są wszystkie bonusy, które odblokujemy, jeśli kupimy tę grę w przedsprzedaży, bo oprócz tej ekskluzywnej postaci, o której mówiliśmy, odblokujemy Gogetę, Super Saiyanina Gogetę, Gogetę Blue, Broly'ego z Dragon Balla Super w bazowej formie, Broly'ego z Dragon Balla Super w formie Super Saiyanina i Broly'ego z Dragon Balla Super w formie Super Saiyanina, ale w pełnej mocy, czyli z zielonymi włosami. Te 6 postaci, mimo że tak naprawdę są to dwie postacie w różnych transformacjach, zagwarantuje Wam zakup gry w przedsprzedaży. A teraz przejdziemy do zawartości gry i szczegółów tego, co się dowiedzieliśmy albo poprzez ten trailer, który pojawił się kilka dni temu, albo poprzez to, co widnieje na oficjalnej stronie Steama. Być może to pamiętacie, być może nie, w zależności od tego, czy bardzo się interesowaliście w ogóle tematem gry Sparking Zero, ale była dyskusja odnośnie tego, czy będzie można grać na jednym komputerze, na przykład na 2 padach, na jednym monitorze, na współdzielonym ekranie albo raczej na podzielonym ekranie offline, czyli po prostu bez połączenia z internetem. Zapraszacie kumpla do siebie, podłączacie do komputera na przykład albo do konsoli 2 pady i gracie przeciwko sobie. Dużo było wzmianek odnośnie tego, że być może tej opcji nie będzie, ale Steam potwierdził to, chyba że to zostanie zmienione, ale biorąc pod uwagę to, że na szczegółach dotyczących gry i potem w opisie jest jak byk napisane, że będzie możliwy lokalny koop na współdzielonym ekranie. Jest to duży news, jest to dobra informacja, bo to oznacza, że będą mogli się kumple spotykać, tak jak kiedyś, na jednej kanapie, rywalizować sobie albo współpracować być może też, także będzie to naprawdę bardzo, bardzo duże udogodnienie i uważam, że to jest absolutnie niezbędne, żeby taka gra miała taką możliwość. Także naprawdę, no, wydaje mi się, że to potwierdzone już jest. Na Steamie jest to napisane jak byk, tak jak powiedziałem. No ale żyjemy w czasach, w których, wiecie, taki opis można sobie zmienić w jednej sekundzie, więc jeśli by się okazało, że faktycznie byłoby to jakimś błędem, to byłbym bardzo zawiedziony. Aczkolwiek myślę, że możemy raczej postawić pieniądze na to, że skoro jest to napisane na Steamie, to będzie możliwy właśnie lokalny koop albo granie przeciwko sobie na jednym komputerze albo konsoli. Polskie napisy i interfejs. Jeśli chodzi o głos aktorów głosowych, no to standardowo albo japoński, albo angielski, ale napisy będą polskie, interfejs, menu, wszystkie opcje będą po polsku, także jest to też bardzo fajna opcja, zwłaszcza, że tych języków tak naprawdę nie ma jakoś szczególnie dużo. Widziałem, że jest 16 chyba języków, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że nie ma chociażby takich języków jak, nie wiem, na przykład węgierski, który też jest jakby językiem europejskim normalnego, dużego, albo w zasadzie średniego europejskiego państwa, a polski jest, to jest to miły akcent. Dalsza część. Przerwniki filmowe, podczas których będzie można przeżyć historię z perspektywy aż 8 postaci, czyli cutscenki, w których wygląda na to, że będziemy mogli się albo wcielić w daną postać, albo obserwować całą sytuację z perspektywy danej postaci. Brzmi to bardzo ciekawie, aczkolwiek kolejny scenariusz brzmi jeszcze bardziej ciekawie i tego się absolutnie nie mogę doczekać, czyli coś dla fanów serii Co by było gdyby. Scenariusze What If, czyli Co by było gdyby, o których pomówimy sobie za chwilkę przy analizie zapowiedzi, bo tego troszeczkę więcej było pokazanego w trailerze, także to sobie zaraz zobaczymy, ale dużą informacją i wspaniałą informacją dla społeczności moim zdaniem jest to, że gracze będą mogli tworzyć własne scenariusze Co by było gdyby i będą mogli je udostępniać innym graczom do pobrania, czyli po prostu możecie tworzyć własne historie, udostępniać je na przykład na Steamie, inni gracze będą mogli to pobierać i też grać w wasze wymyślone historie. Brzmi to niesamowicie, ale zobaczymy na jakiej zasadzie to będzie działać. No i kwestia techniczna tycząca się okładki gry. Okładka jest wykonana przez pana Naohiro Shintaniego, czyli mojego ukochanego pana, autora modeli postaci do filmu Dragon Ball Super Broly, który umie w ładny sposób narysować postacie z Dragon Balla, w przeciwieństwie do pana Yamamuro, który kiedyś to potrafił, ale potem coś mu się zapomniało. Zerknijmy sobie teraz pokrótce na ten trailer, zobaczmy jakie postacie tam były pokazane i pomówmy sobie chwileczkę na temat tych scenariuszy Co by było gdyby, bo to też, tak jak powiedziałem, w tym trailerze było, ale od samego początku. Dostaliśmy w końcu widok na Goku w Ultra Instynkcie, który był, można powiedzieć, główną gwiazdą tego trailera, bo był na samym początku i na końcu, ale co tu się dziwić, jest tak naprawdę na froncie całej okładki, więc to raczej była kwestia, która była tylko i wyłącznie kwestią czasu. No i jeśli chodzi o walki, które zobaczyliśmy podczas tego trailera, to mamy Super Saiyanina Gogetę kontra Broly'ego, również w Super Saiyaninie, oczywiście scena z Dragon Balla Super. Mamy również Super Saiyanina Goku, który walczy z Cellem w perfekcyjnej formie, oczywiście jest to Cell Games. Dalej,
Scena, która nie jest aż tak bardzo kojarząca mi się z tym, co widzieliśmy w anime lub mandze, ponieważ Goku Black w bazowej formie walczy z Super Saiyaninem Goku, chociaż tak naprawdę w anime była taka scena, w której oni walczyli w normalnym świecie, bo tutaj chodzi mi o to, że ten świat jest normalny, nie jest zniszczony, aczkolwiek widzimy tutaj Goku Blacka kontra Goku, dalej Piccolo kontra Android 17, jedna z fajniejszych walk w całym Dragon Ballu Z, dalej widzimy Ozaru, Vegetę i odnośnie tego też będzie bardzo ciekawy scenariusz, co by było gdyby, który będzie pokazany w tym całym trailerze. Widzimy wściekającego się Majin Buu, grubego oczywiście, krótki wgląd w walkę Goku w Super Saiyanie z Freezą na Namek, dalej Majin Vegeta kontra gruby Buu, następnie też bliższe spojrzenie na Vegetę, no i dalej mamy sceny, które zahaczają właśnie o te przerywniki filmowe, o te popularne cutscenki, Goku trzymający Raditza od tyłu, Goku poświęcający się w sadze Cella. No i trailer pokazuje nam tutaj napis Reclaim New Possibilities, czyli nowe możliwości i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Zobaczcie, sam początek Dragon Balla Z. Raditz przyleciał na ziemię, porwał Gohana, odleciał i my mamy teraz wybór. Albo wedle tego, co było w historii, pracować razem z Piccolo, albo lecieć na walkę z Raditzem samemu. I jeśli wybierzemy tę opcję, widzimy alternatywny scenariusz, w którym Goku nie leci walczyć z Raditzem razem z Piccolo, tylko leci z nim Krillin. Jak to będzie wyglądać? Prawdopodobnie te wszystkie poboczne scenariusze są już jakby z góry poprowadzone, więc będziemy mogli, i ja myślę, że jak będę grał, to będę wybierał zawsze te scenariusze, które są nowe, prawda? No bo tę normalną historię znamy już, wałkowaliśmy już tysiące razy. Zobaczenie, sprawdzenie tego, jak twórcy gry to wymyślili, myślę, że będzie czymś bardzo ciekawym. Także walka Goku i Krillina z Raditzem i dalej mamy Saiyan Saga, ale dalszą jej część, a mianowicie Goku walczy z Vegetą, ale tutaj również mamy alternatywny scenariusz. Vegeta depcze Krillina, być może kończąc jego życie, a być może tylko jakby sprawiając, że Krillin traci przytomność, ale mamy tutaj alternatywny scenariusz, w którym Goku podczas walki z Vegetą na ziemi transformuje się w Super Saiyanina, również poprzez Krillina, również ze względu na Krillina, także no wygląda to na niesamowity scenariusz, wygląda to również na długą noc dla Vegety, bo jeśli Goku faktycznie tam pomnożył swoją moc razy 50, no to to te poziomy mocy tutaj są absurdalne. Tak czy siak, kolejny scenariusz, co by było gdyby perfekcyjny Cell nie zabił po swoim powrocie Future Trunksa. Mamy tutaj Vegetę w Super Saiyanie, Future Trunksa w Super Saiyanie, którzy razem, wspólnymi Final Flashami próbują powstrzymać perfekcyjnego Cella właśnie podczas Cell Games. Także te scenariusze What If to jest to, na co najbardziej czekam chyba, jeśli chodzi o powiedzmy taki tryb fabularny, bo przeżywanie enty raz tej samej fabuły, tak jak mieliśmy to w Kakarocie, jest w pewnym stopniu fajne, ale gdybyśmy mieli kolejną grę, w której kolejny raz przeżywamy historię z Dragon Balla Z, hurra, no to czegoś by mi tam brakowało. Po prostu takiego powiewu świeżości. To na pierwszy rzut oka jest naprawdę bardzo fajny powiew świeżości. Jeśli chodzi o inne postacie, które zobaczyliśmy w tym trailerze, to mieliśmy Vegetę w formie God, mieliśmy Freezę, a w zasadzie Golden Freezę, który tutaj robił jakąś makarenę. Zamasu u boku Goku Blacka, którzy robili sobie wspólne ataki. Dalej mieliśmy Gohana, który wyglądał jakby transformował się w formę Ultimate. To ułożenie powiedzmy jego rąk, ta scenka bardzo przypominała jakby tę scenę transformacji Gohana w formę Ultimate w firmie Super Hero, ale tutaj ma inny strój, nieco bardziej taki właśnie z Majin Buu Sagi albo z filmu z Broly. Tak czy inaczej. Bardock klasyczny, ten z Dragon Balla Z, Herkules, a w tle widzimy Bergamo, Nappa krzyczący, no i tutaj mamy akurat Trio The Danger, czyli Bergamo, Basil i Lavender, akurat o obecności tych postaci już wiedzieliśmy wcześniej, Gotenk w Super Saiyanie, Gogetę, który spuszcza prysznic na Broly'ego, który się denerwuje i niszczy miasto i Jirena, który zakończył razem z Goku w Ultra Instynkcie cały ten trailer, no i na końcu zobaczyliśmy to, o czym wam mówiłem już wcześniej, czyli okładkę gry, bonusy, które są zapewnione ze względu na preorder. Tak jak wam powiedziałem, ja raczej będę celował w tę drugą wersję gry, czyli Deluxe. Standard, Deluxe, Ultimate i najlepsza to była Premium. Ja raczej w tę drugą od dołu, czyli Deluxe, ze względu na to, że te rzeczy, które są dostępne w wersji Ultimate, te, które są różne od wersji Deluxe, czyli ten Shenlong, model Goku z długokrótkiem, emotki głosowe, nie jest to coś, co mnie jakoś szczególnie jara. Prawdopodobnie by mi się to nawet bardziej opłacało kupić wersję Ultimate, bo jest to wersja tylko 40 zł droższa od wersji Deluxe, prawda? Ale moim zdaniem... Powiem tak, nigdy nie kupiłem tak drogiej gry. Absolutnie, nigdy nie kupiłem tak drogiej gry, więc wydaje mi się, że trochę mnie będzie dupka bolała, ale ze względu na to, że bardzo mi zależy na tym, żeby w to i zagrać, i wam nagrać, i dla was też troszeczkę z tej gry postreamować, bo to obiecałem,
kupię sobie wersję Deluxe, czyli tę drugą w przedsprzedaży. Oczywiście kupię sobie ją tam za jakiś czas, bo przedsprzedaż jeszcze będzie trwać i trwać. Do premiery mamy praktycznie 4 miesiące, więc jeszcze się wstrzymam, zobaczę jakie będą dodatkowe informacje, bo nigdzie to nie ucieknie. Aczkolwiek ani trochę się nie zastanawiam nad tym, czy kupić wersję premium, bo wolę chyba zapłacić czynsz niż kupować grę za prawie 1000 zł. Także tak to będzie z mojej strony wyglądać. Ale oczywiście tę grę kupię, także będziecie mogli prawdopodobnie już 8, jeśli będzie dostęp do gry 8, to 8 października jakiegoś streamka z tej gry u mnie obejrzeć. Tak czy inaczej, dajcie mi znać co sądzicie, jaką wersję z tych gier będziecie kupować, o ile będziecie kupować, czy będziecie czekali na jakieś nowe informacje, czy już teraz jesteście zdecydowani, na jakiej konsoli będziecie grać, albo w zasadzie na jakiej platformie będziecie grać, jaką postać będziecie mainować, napiszcie mi wszystko, co macie teraz w głowie właśnie związanego z grą Sparking Zero. Jeśli chodzi o moje odczucia, naprawdę uważam, że ta gra ma potencjał na bycie najlepszą grą w ogóle w historii Dragon Balla. Do tej pory uważam, że Fighters jest grą, która bardzo ma duży potencjał, bardzo fajnie jest zrealizowana. Kakarot moim zdaniem to jest niewykorzystany potencjał, bo to jest rodzaj gry, który jest naprawdę jednym z moich ulubionych gier, taki, wiecie, niby pseudo-otwarty świat, miał być otwarty, ale był taki pseudo-otwarty świat, po prostu taki RPG, ale w Kakarocie było dużo miejsc, które na przykład Sandland dobrze zrobiło, prawda? Kto oglądał moje materiały z Sandland, ten wie, o czym mówię. Tak czy inaczej, Sparking Zero wygląda na to, że naprawdę będzie grą przez duże G. Jeśli chodzi o cenę, no ja się spodziewałem, że to będzie drogie, ale myślę, że teraz gry po prostu tyle kosztują, nie? Podejrzewam, że GTA 6 będzie kosztować jeszcze więcej, ale no, ja akurat w GTA 6 raczej grać nie będę przy premierze, także tym się akurat nie przejmuję. Tak czy inaczej, nie przedłużam, życzę Wam miłego, spokojnego dnia, zostawcie komentarz ze swoimi przemyśleniami i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.